Melduję się z granicy algiersko-tunezyjskiej. Zdążyłem już w międzyczasie, moi drodzy, wymienić hajs w kiblu publicznym. Dobra, idę. Ale... A tutaj na granicy Algieria, Tunezja. Cicho jak makiem zasiał. Proszę bardzo. Tarara. Tunezja z jak to daleko. Kolejna seria przygód kierownika na dalekim Sandale. Na dalekim świecie, moi drodzy. Więc melduję się z granicy. Odwracam. Melduję się z granicy algiersko-tunezyjskiej. Tutaj na północy, przepraszam bardzo. Zdążyłem już w międzyczasie, moi drodzy, wymienić hajs w kiblu publicznym. Ostatnie moje dinary algierskie na dinary, chyba dinary tunezyjskie, nawet jeszcze się nie zorientowałem, co to za waluta, ale strzelam, że dinar tunezyjski powinien być. Mogę się mylić. Wymieniłem tak plus minus. Trochę straciłem na tym, ale nie chcę się już z tym bujać. Zimno jak pierun. Więc słuchajcie, zabieram się, idę na granicę. Trzymajcie kciuki, ale zimno, ja pierdzielę. Wy się nie wybierajcie w podróż. Ale zimno. Zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek swoim najlepszym przyjaciołom, żeby też oglądali. Dobra, trzymajcie kciuki, idę się odprawię i nie wiem, namiot postawię, cokolwiek, albo pójdę do meczetu spać, bo to już wszelkie możliwości, powiedziałbym, przyzwoitości. Dziękuję tutaj koledzy z kibla publicznego, co mi wymienili hajs. Dobra, idę. Ale choroba wzięłaby go, kierowniku. Jedno jest pewne, na pewno podróże na zdrowe to nie wychodzą. Tutaj nie powinienem już kręcić, ale tutaj jeszcze wam kawałeczek podkręcę, żebyście sobie zobaczyli. Tutaj chyba nie można iść z buta. Ten ból. Więc muszę jakoś sobie tu, nie wiem, samochodowa chyba odprawa, nie wiem, z buta może nie być. Ja pierdzielę, znowu będę u mnie golić na hajs taksówkarze, a już nie mam najmniejszej chęci w ogóle nawet negocjować czy walczyć o takie normalne te... No dobra, słuchajcie, ja się odłączam, żeby kłopot... Pytam gościa, czy miał turystów z Polski, albo turystę z Polski z plecakiem takiego jak ja. On mówi, nie. Dostałem taką karteczkę do wypełnienia, napiszę tam Jacek Patelnia. Kurde, ale chłód. Mówię, mordo, ale zimno, mogę do was tam do szopy wejść? On mówi, nie możesz. Mówię, nie, to nie, bez łachy, ty. Słuchajcie, jesteśmy na tym. Tarek mówi tutaj, że jest 10,5 stopnia, słuchajcie, 10,5 stopnia. Mamy 10,5 stopnia, szanowni państwo, jedziemy do Tarek, do miejscowości. Tam się spróbujemy zabunkrować i trochę odpocząć. Czujecie to? Jestem w Tabarce. Przewaliłem się przez granicę. Jak to zrobiłem? Nawet już mam po Tabarce wycieczkę odwaloną. W sensie z koleżką pojeździliśmy tak wokół komina. On mi 21 jest i wokół komina pojeździliśmy. No nie potrafiłem odmówić, bo się tak ziomek wkręcił. Słuchajcie, na granicy po stronie algierskiej ziomek do mnie mówi, czy pieniądze. Ja mówię, mam pieniądze na karcie. On mówi, dawaj pieniądze. Nie wiem, o co mu chodziło, czy on chciał w łapę, czy on chciał, żebym pokazał mu pieniądze. W sumie mam dolary przy sobie, ale mówię, że mam pieniądze i poszedłem, bo już miałem pieczątki. I słuchajcie, tak im się to nie spodobało, że przybiegł taki starszy gość, mówi tak, cofaj się, pokazuj wszystko, co masz w plecaku. Ja tam pokazuję jedno po drugim, jakieś tam witaminy, widać, gość po prostu patrzy na takie witaminy i minerały, mówi, co to jest, to coś nielegalnego. Ja mówię, nie, no nie świruj, mówi, to cynk, potas, wapń, tam nie świruj, wariacie. Z 15 minut wertowaliśmy namiot, te sprawy, śpiwór, w końcu gość po prostu spasował, widząc, że nie ma punktu zaczepienia. No i dobra, z Algierii się wyrwałem, chociaż czułem taką presję smarowańska. I w Tunezji pełen chillout. Słuchajcie, pełen chillout. Wbił gostek, pieczonkę. Pach, poszedł. Dobra. Tak to mniej więcej wyglądało. Powiem wam, że
nie podoba mi się to, w jaki sposób dzisiaj przebiegł dzień. Naprawdę nie podoba mi się, bo jestem tak zmęczony, jestem tak przetyrany, jestem tak chory, no nie jestem zły. Nie jestem się zły, tylko po prostu nie podoba mi się, że tak to wszystko jakoś się ułożyło, tak to zaplanowałem. W sensie zaplanowałem, tak to wyszło, no bo tego nie da się zaplanować za bardzo. Ale zarąbiste kolory. Koleżka pomógł mi wypłacić pieniądze z bankomatu. No więc mam pieniądze, mam dirhamy tunezyjskie, dinary tunezyjskie. Idę do hotelu się zapytać, ile będzie to kosztowało, ta przyjemność na nockę. Patrzcie, tutaj cały kumpel jest. Idę zapytać, co tam i jak tam. Sytuacja taka, że w bardzo dobrej cenie wszystko się zgadza, ale nie ma ciepłej wody i ogrzewania. A tutaj jest tak zimno, że wypadałoby. Idę jeszcze jeden sprawdzę, jak nie będzie to tego. O, kicie ziomek karmi. Jak nie będzie to wrócę do tego koleżki. O, herbatka. Jezu, słuchajcie, jutro będziemy zwiedzać tutaj. Takich Mercedesów starych to tutaj dużo. Czekajcie, gdzie tutaj może być hotelik jeszcze jakiś? No, siedzicie na chacie, oglądacie, no to moglibyście podpowiedzieć, gdzie tutaj się udać. Pusto jak nie wiadomo gdzie. Obawiam się, że w tych hotelach niestety nigdzie pewnie nie znajdę ciepłej wody ze względu na to, salam alejkum, ze względu na to, że po prostu nie ma ruchu turystycznego. W tym hoteliku, w którym przed chwilką byłem, to tam wszystkie klucze wisiały na portierni. To oznaczało, że nikogo nie ma w hotelu, więc im się najzwyczajniej w świecie nie opłaca grzać. Więc no nie zdziwię się, jak tutaj też nie będzie ciepłej wody i w kaloryferach będzie też zimno, pusto. Hotel Français. No ciekawe, czym mnie to zaskoczy. Wow, zobaczcie jaka winda. Pam, pam, pam. Jedziemy tutaj z kumplem, żeby pokazał mi pokój z ciepłą wodą za takie same pieniądze, więc nie warto nigdy odpuszczać. Tego trzeba szukać. Kto szuka, moi drodzy, ten zawsze znajdzie. 105. Impreza w 105. Koleżka jeszcze tylko spisze i idziemy do pokoju spać. Tutaj chłopaki palą faję wodną. Tutaj z prawej strony sobie wiecie palą, tak tutaj ten. No. Internet, Wi-Fi w cenie. Już dobrze, bo nie mam internetu. A internet jest bardzo dobry po to, żeby zachować bezpieczeństwo i żeby dać znać najbliższym, gdzie jestem. Powiem tak, to nie jest tak, że ja jeżdżę na YOLO i nikomu nie daję znać. Moje położenie znają najbliżsi, najbardziej zaufane osoby, które powinny znać. Co do godziny, tak bym powiedział. Staram się zawsze, jeśli to możliwe, dbać o własne bezpieczeństwo, bo jeżeli ja o nie nie zadbam, to moi drodzy, nikt o nie nie zadba, a wy nie będziecie mieć filmów, więc wszystko zawsze z głową, a internet jest ku temu bardzo pomocny. Pokoik powiedziałbym, no naprawdę spoko i wygląda na relatywnie czysty, ogarnięty. Tutaj mam łazienkę, jeszcze pokazuję wam tak szybko, nie? Ciepła woda, więc też jest spoko. No i nawet spoko ciśnienie, no bo z tą ciepłą wodą to nie jest takie oczywiste. Dobrze, że tam nie poszedłem. Dobrze, że tam nie poszedłem. I tutaj mam jeszcze telewizor, ale telewizora nie oglądam. I wyjście na taras. Proszę bardzo. Taki wielki, żeby fajki palić. Mam szczerą nadzieję, że fajki w Tunezji są bardzo drogie i ludzie nie kupują ich i nie palą tyle co w Algierii, bo to jest po prostu tragedia, co tam się dzieje. Działo w czasie przeszłym. Słuchajcie, tak to wygląda. Nie jest źle. Szanowni Państwo, kończymy na dziś. Słyszymy się dosłownie za sekundę. Ja sobie pośpię, odpocznę, wezmę ciepły prysznic i pewnie wezmę jakiś ibuprofen. Pomyślę, co dalej, czy jutro może jeszcze tutaj zostać, żeby się zregenerować i co? I się słyszymy, no. Dajcie sekundę. Boom! Dzień dobry. Hajsem się witam. Idę zapłacić. Zostaję tutaj jeszcze jedną nockę. Powiem wam, że miejscówka z klimatyzacją, która utrzymuje temperaturę na poziomie 24 stopnie,
czyli tak ciepło, naprawdę dało radę. Ciało trochę wypoczęło, czuję się silniejszy. Więc to jest dobry sygnał. Idę jeszcze tutaj się prześpię dziś, może jeszcze jutro nawet, jeśli będę czuć, że potrzebuję. Idziemy, zapłacimy. Zobaczcie, takie to pieniądze. 20 niestety mam tylko w banku. Z bankomatu wypłaciłem. Znaczy wyszły mi, o tak, urodziły. I są jeszcze monety. Ale to patrzcie na to. Powiedziałbym, że naprawdę bardzo ładne. Chyba dawno nie widziałem tak ładnych monet jak tutaj w Tunezji. W ogóle byłem wczoraj tak chory i taki trochę zestresowany, sfrustrowany, że zapomniałem ogarnąć monety z Algierii, bo ja jestem kolekcjonerem. No i niestety zapomniałem. W sensie wyleciało mi to z głowy całkowicie. No ale może nadrobię tutaj w Tunezji jeszcze te algierskie. Idziemy. O, korytarz porządnie jest zagospodarowany, jak na gospodarzy przystało. Ale kufer, no mistrzostwo świata. Cudo. Zobaczcie, jak pięknie pomalowany i zdobiony. Można otworzyć. Elegancki. Tutaj kawałek kręgosłupa wieloryba. Tutaj zabrakło mi słowa. Co daje światła? Nie latarnia, tylko lampa. Naftowa najprawdopodobniej. No miejscówka ma swój klimat. Hełm do nurkowania, biorąc pod uwagę, że miejscowość znajduje się przy samym Morzu Śródziemnym. Dobra, idę. Wyłączam się na razie, żeby nikogo tam nie denerwować. Bo chłopaki też nie lubią, jak się ich kręci. Wiecie, o co chodzi. Szanowni Państwo, to idziemy na tabarkę. Nocka opłacona. Meble pierwsza klasa. Partyjka w szachy tutaj. A my się zabijamy. Tutaj już od rana. Wczoraj było pusto, jak nie wiadomo co. Miało się poczucie, że tutaj po prostu miasto normalnie wymarło. A okazuje się, że oni najzwyczajniej w świecie, szanowni Państwo, oni spali. I to wszystko jest jasne. Tutaj teraz będziemy widzieć tylko i wyłącznie lokalnych, ze względu na to, że sezonu turystycznego nie ma. Tutaj bardziej są Asel. Internet kupić. Tam jest Tunezjan. No jeszcze jest Orange. No ale zaraz... O kurde, to jest mój hotelik chyba. Taka kawiarenka. Będziemy musieli herbatki się napić. Zaraz pójdę. Dobrze. To wchodzimy tutaj. Tunezjan Telkom. Tutaj kupimy. Na razie się odłączę. O, 5G mają. Fajnie. Ciekawe jest to, że tutaj zachodzę kupić internet, mówię do pani 10 gigabajtów, ona mi mówi tam chyba 10 dinarów. Ja mówię okej, no spoko cena. Później się okazuje, że tak, płacę 12 dinarów, otrzymuję niecałe 3 gigabajty. Czujecie to? Już się nauczyłem i już macham na to ręką, bo to nie jest pierwszy raz. Średnio co trzeci raz, jak kupuję kartę SIM, to tak wychodzi. I powiem wam, że nie do przeskoczenia. Już tak pani mówi, o, przecież mówiłam. Ja mówię, okej. Troszkę street artu tunezyjskiego. Powiem wam, że już na samym wstępie Tunezja wydaje się bardziej otwarta i przychylna kobietom. Kto mi sprzedawał kartę SIM? Babeczka. Kto był w sklepie spożywczym? Młoda dziewczyna. Kto sprzedaje telefony obok? Młoda dziewczyna. Dużo dziewczyn i bardzo, tak powiedziałbym, otwarcie, nowocześnie. Lokalna knajpa z pulpetem na czele. Zamówiliśmy zupę na chorowity stan kierowniczy. Zupa zamówiona, ale przyszedł taki appetizer. Oliwki, proszę, tutaj z oliwą i z papryczką chili. No. Taka kolejny raz szorba, ale też taka bidna, jejku. Powiem wam, że w Maroku chyba najlepszą szorbę jadłem w życiu w takich restauracjach, bo to nie jest przypadkowa restauracja, tylko to jest taka, powiedziałbym, troszkę wyższego rzędu tutaj w centrum. Ale wciąż brakuje takiego bogactwa tutaj w tych składnikach. Spróbujmy. Kurde, pikantna. Słuchajcie, i bez smaku. Nie ma takiego wyrazistego smaku.
Może dlatego, że jestem chory, ale nie ma co tu tłumaczyć, bo czuję smak, pikantność. Dziwne to. Pulpetina, pogłaskałbym ciebie, ale jakiś widz napisał o toksoplazmozie i teraz trochę mam stresu. Jakiś nie wiadomo kto to napisał. Ja też nie rozumiem. Pozdrawiam tego, kto napisał o toksoplazmozie i poczytałem sobie i teraz mam stres wewnętrzny. W tym wszystkim, szanowni państwo, na uwagę zasługują talerze. Proszę zobaczyć, jaki piękny talerz. Tradycyjne wzory. O, jaki ciężki, ja pierdzielę. Ten jest taki ciężki, że nawet sobie nie zdajecie sprawy. Z czego on zrobiony, ty? Powiem wam, że jesteśmy już w kraju, w którym niestety turysta to jest portmonetka. Zupka ile? Pytam pan, on mówi 5. No to dobrze, mówię piątak, no to spoko. Zachodzę do płacenia, okazuje się, że 6. Ja cię. To są drobne różnice, ale to pokazuje, że przy takich drobnych różnicach, kiedy będą duże pieniądze, no to będą duże różnice. Ale dobra, pomijając. Trzeba mieć w Tunezji oczy i uszy szeroko otwarte. Za mną koral czerwony, symbol Tabarki. Dlaczego symbol Tabarki? Ponieważ Tabarka to mała miejscowość leżąca nad Morzem Śródziemnym, gdzie obficie występują koralowce. Ja pamiętam kiedyś, no i z tych koralowców czerwonych. Dzięki, Paweł. Super, zarąbiście jest. I rzecz jasna, szanowni państwo, z tych czerwonych koralowców wyrabia się biżuterię. Ja kiedyś pojechałem, pamiętam, do Izraela, żeby trochę podpoczywać, pozwiedzać i co? I tam na plaży widzę koralowce. No i jak zacząłem zbierać te koralowce, bo wymyśliłem sobie biznes na robienie naszyjników z koralowców. Ale coś mnie wtedy tknęło z tymi koralowcami. Myślę sobie, coś to jest nie tak, bo za dużo na tej plaży tych koralowców i ktoś pewnie by mnie już uprzedził z tym biznesem. Ja sprawdzam, pierwszy artykuł. Polka zatrzymana na lotnisku za przewożenie koralowców. No i pięknie, i cały w ogóle plan biznesowy pykł w sekundę. Musiałem wyrzucić wtedy prawie 1,5 kg koralowców, których nazbierałem. No, ale to ochroniło mnie przed pewnie jakąś grzywną albo siedzeniem w więzieniu. Z czerwonymi koralowcami, jak kupisz biżuterię, najlepiej mieć tutaj w ogóle dowód zakupu, żeby pokazać, że kupiłeś to od lokalnego, bo one nie są chronione. Je można przewozić do Europy. Chyba są czarne koralowce, niebieskie pod ochroną, więc taka sytuacja. Posłuchajcie, zobaczcie jak spokojnie. O kurczę. Test temperatury wody. Będzie zimna w Morzu Śródziemnym, a ty, dziku, co mi tutaj sandał moczysz? Zimna czy ciepła? O, powiem wam, chłodna. Chłodna jest. Chłodniutka. Jak to możliwe, że Algieria i Tunezja okazują się takie spokojne, takie, powiedziałbym, przyjemne, a kiedy patrzysz na mapę, widzisz po lewej stronie Maroko, po prawej stronie Egipt, to te dwa kraje to są po prostu jakieś chaotyczne. Przecież na kanale są odcinki z Egiptu, tam z chyba seria numer 3 albo 2, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie, co to w ogóle, o co chodzi? Że te skrajne kraje są takie dziwne, a ta Algieria, Tunezja i pewnie Libia, strzelam, że też będzie spokojna. Że będzie, no, tak jakbym tam miał jechać. Mam nadzieję, że pojadę. Nie wiem, czy pojadę, czy nie pojadę, bo do Libii ciężko się dostać. Chory jestem, nie wiem, czy w ogóle z Tunezji nie wrócę do domu, bo nigdy chyba w podróży nie byłem aż tak chory, tak długo się to ciągnie i tak dużo farmakologii już wciągnąłem, że nie jestem z siebie dumny. Każdy ma takie z pana, jakie zasłużył w życiu. Proszę bardzo. Ale biały jestem, ja cię kręcę. Przyjmuję witaminę D, naturalną, żeby się wyleczyć. To są moje antybiotyki na poprawę zdrowia. Jak jest alkohol, to jest zabawa, ale jak jest zabawa, to jest też
winko, a jeśli jest winko, to też jest korek. To jest, moi drodzy, korek, który znamy, który często wyciągamy z butelki ulubionego wina. A to najprawdopodobniej jest dąb korkowy. Biorę manatki. Czekajcie, jak to założyć? Biorę manatki. Z tym dębem korkowym jest tak, że to drzewo występuje endemicznie. Endemicznie oznacza, że występuje tylko i wyłącznie w danym regionie. Koniec, kropka, nigdzie indziej. Czyli na południu Europy i na północy Afryki. Dąb korkowy po 25 do 30 lat wytwarza taką grubą korę, tak 3 cm, i tą korę się zdejmuje, mieli, no i ma się takie koreczki do wina. No i oczywiście po 25 do 30 lat to jest pierwszy zbiór, a kolejny zbiór, moi drodzy, odbywa się mniej więcej po 10 latach, nawet do 12, żeby ta kora miała czas, żeby się zregenerować i odrosnąć. No więc biznes, powiedziałbym, długoterminowy, ale tych dębów na południu Europy, jak wspomniałem, na północy Afryki, między innymi również tutaj w Tunezji, jest cała masa. Co jest fajne w tym, że te korki nie pleśnieją, że to drewno nie pleśnieje. Ono w ogóle nie jest łatwopalne, w sensie nie jest palne, to jest też spoko. No i ma dużo właściwości takich, że nie pleśnieje. O! Jaka cisza, jaki spokój. Teraz rozumiem, po co ludzie przyjeżdżają do Tunezji. Naprawdę, może powiem wam, że w sezonie turystycznym tutaj jest bardzo dużo Rosjan, bardzo dużo innych turystów. To może to nie jest najlepszy okres, ale faktycznie poza sezonem, jeszcze kiedy jest ciepło, czyli nie teraz, to jest naprawdę bardzo dobry czas, żeby tutaj być. Naszym celem jest zamek z XVI wieku, genueński. Od nazwy miasta. Genua. W jakim kraju jest Genua? Jak myślicie? No właśnie, we Włoszech. Od Mediolanu na południe mniej więcej. Tak, dotyka wybrzeża, w sensie leży nad wybrzeżem. No i to jest kluczowe, bo Genua jest dosłownie w linii prostej, o tak. Tutaj mamy port, tutaj z XVI wieku zameczek, więc oni ten zameczek specjalnie zrobili, moi drodzy, ponieważ trzymali mocno rękę na wydobyciu koralów czerwonych, koralowca czerwonego właśnie tutaj z tej części Morza Śródziemnego. Biznes, my friend, biznes. Powiem wam, że nigdy chyba nie zrozumiem fenomenu. Zobaczcie, byliśmy w Algierii. Tajna policja, wiecie, tutaj zatrzymania, spisywanie, chodzenie za nami, przecież to kurde, no ja już mam takiego nosa, no tyle razy, wiecie, byliśmy śledzeni, obserwowani, że to nieporozumienie. Wpadasz do Tunezji, nikt za tobą kompletnie się nie odwraca, nikt sobie gitary nie zawraca, mają na ciebie wywalone, mają cię w dupie po prostu totalnie i tyle. Skąd te różnice? O co to w ogóle, o co to wszystko, w tym wszystkim chodzi? Ten świat jest taki zagmatwany. Lepiej mi powiedzcie, którędy tutaj się załadować tam na górę, żeby nie było na przypale albo wcale. Czarna pulpetina na straży. Tutaj mamy kaktusy. Napales. W Meksyku to się ten liść po prostu, wiecie, tylko że młody, bo to stary, twardy, nic wartego. Tu mamy fajną rzecz. Co to jest, ty? Filodendron od dołu idzie. O, kochani, to jest opuncja. Ostrożnie to robię, z dużą skupieniem, bo później te igiełki wyciągać nie ma siły na to. Najgorzej bez noża. Widzicie, jak one się później tak podrażniają skórę, że ciężko się ich pozbyć. Po prostu. Ale dziwny, twardy twarda ta skórka. O. To jest, moi drodzy, opuncja. Nie polecam otwierać tak, bo będą palce podrażnione. Widzicie te igiełki? To będzie boleć. To przyjdzie z czasem. Teraz test. Zarąbiste na perystaltykę jelit. Jak macie zatwardzenie,
No i przepraszam, jak macie zatwardzenie, to jest super, dużo witamin też. Lubię. No, już mam w ustach igiełki. Przepyszne. A, zobaczcie. Fajnie, że te ogólnie mury nie są jakoś tam, wiecie, pozamykane pod kluczem. Każdy wchodzi na własną odpowiedzialność. I tyle. Tutaj mamy port. Z prawdziwego zdarzenia. O, tutaj jakiś ekskluzywny jacht. A, voilà. Szanowni Państwo. Przed kierownikiem i przed Wami się nic nie ukryje. Zobaczcie, jakie to proste. Wszędzie powtarzalne. Te wieże strażnicze, bo to, gdzie tutaj jesteśmy aktualnie, to jest wieża strażnicza, która miała na celu ochronę, moi drodzy, portu, do którego wpływały i wypływały, z którego wypływały statki. Oj, kurde! Na prawo się rozglądać, na lewo się rozglądać. Moi drodzy, pewnie tego drzewa nie poznacie, ale większość z Was zna zapach tych liści, a mianowicie destylację parową tych liści. To, moi drodzy, nic innego jak eukaliptus. Tak wygląda eukaliptus. Eukaliptusów jest kilka rodzajów. Ten występujący tutaj w Tunezji jest bardzo charakterystyczny, bo schodzi z niego tak kora. Podejdę trochę. No, one bardzo szybko rosną, dlatego też często są wykorzystywane na papier, na drewno. Zobaczcie. Ale czekajcie, zerwałem tutaj liście. No i teraz mamy te liście. No i zobaczmy, czy zmiażdżone liście też będą dawać charakterystyczny zapach olejku z eukaliptusa, który zna... O kurde, ale mocne. Powiem Wam, że normalnie taki jak ze słoiczka. Takiego, wiecie, olej z olejkami eterycznymi. Taka świadomość w ogóle występowania roślin i tej siły, która drzemie w tych roślinach, jest niesamowita, bo jeśli nie zdajesz sobie sprawy, że to jest eukaliptus i eukaliptus ma na przykład świetne właściwości aromaterapeutyczne, zwłaszcza kiedy jesteś chory, no to wiesz, no to przechodzisz obok i idziesz dalej. Więc powiem Wam tak, świadomość siły natury może niekiedy uratować życie, więc warto zgłębiać. Dobrze, że oglądacie odcinki Jak to daleko, więc teraz wiecie, jak już eukaliptus wygląda. Gdybym na przykład jeździł po Tunezji kamperem, miał kuchenkę gazową, to wziąłbym, pozrywał liście, wrzucił do garnka z gorącą wodą i zrobił sobie najzwyczajniej w świecie inhalację. Tak bym uczynił. Ewentualnie roztarłbym te liście, może to sobie zrobię i tymi sokami, które z liści pójdą, natrę sobie klatkę piersiową przed spaniem. To jest pomysł, kierowniku. Znachorze nasz. Ktoś może sobie zadawać pytanie, kierowniku, ale po co Genuińczykom taki fort? Po co im zamek w tak strategicznym miejscu jak to? Odpowiedź prosta, z dwóch przyczyn. Pierwsza, bezpieczeństwo przed flotami osmańskimi, berberyjskimi, które bardzo często tutaj przypływały w celu łupienia, zdobywania, podbijania, kradzieży. Piraci, dokładnie. Piraci tutaj przybywali, więc taka fortyfikacja pomagała utrzymać poziom bezpieczeństwa, no i zasoby. Tak jest, szanowni Państwo. Drugi argument to zasoby, bo tutaj był najzwyczajniej w świecie magazyn i miejsce, w którym przetwarzano koral czerwony. A zaraz Wam powiem, jak go się wydobywa i w sensie jak go się wydobywało wtedy i jak przetwarzano tutaj. Tutaj właśnie cały szef tutaj pokazuje na tym, pokazuje, zaraz ciekaw jestem, ile on tutaj będzie chciał za te kolczyki ze słonikami. No ładne. To jest naturalny koral czerwony, o którym Wam mówiłem. I tutaj właśnie w tym miejscu, w tym zamku właśnie obrabiano wstępnie, czyli myto z soli, no i rzecz jasna, jak były duże kawałki, to przycinano. Co tam jeszcze? No i selekcjonowano jakościowo, żeby później mogły pójść te korale do Europy. What is the price for earrings?
Comme ça? Kolczyki 20 dinarów to będzie jakieś chyba 20, 26 albo 7 złotych. Za takie 3 kawałeczki, w sumie 4 kawałeczki malutkie korala. Po tej opuncji czuję już igiełki na rękach, ale to standardowa sytuacja. Ktoś zapyta, kierowniku, jak oni ten koral wydobywali. Słuchajcie, ciężka stalowa belka, do niej przyczepiona sieć, z tyłu kolejne obciążenie, wpuszczanie na dno, ciągnięcie po dnie, po koralowcach, dosłownie, niszczenie, totalnie. Ciągniesz, płyniesz, ciągniesz ile wlezie, a później wyciągasz, no i te korale po prostu się zaczepiały na siatce. No i masz korale. I masz pieniądze. Natura daje ci pieniądze. Co, dobry widok, co? Taki spokój bije z tego miejsca. Tutaj widzę, że jest jakieś przejście, tajemnicze przejście dla tajemniczych ludzi, dla tajemniczych gości. Pójdziemy tam, sprawdzimy. Nic tutaj nie ma oprócz browarów. Słuchajcie, jak ja tam spadnę, to będzie lipa. Śliskie te skałki? Trochę śliskie. Ciekawe, czy to się trzyma. Dobra, w miarę się trzyma. No trochę przepaść jest. Ale po co my tutaj idziemy? W sensie nie byłoby to przypadkowe, żeby... A, bo tutaj jest obejście z drugiej strony. No jak? My nie przejdziemy, moi drodzy? No i widok warty ryzyka. Nieźle. Faktycznie, jeżeli tutaj podpływali, to nie było za bardzo ruchu. Trzeba było się dostać do portu, żeby przycumować, ewentualnie gdzieś tam rzucić kotwicę i tutaj próbować się przedostać jakąś mniejszą łódką pod osłoną nocy. Wow, mega widok. A teraz problem, my friend, problem, trzeba wrócić. To wręcz śmieszne, ale zobaczcie, w tych sandałach po takich rzeczach, takich skałkach i w miarę stabilnie, a ja nawet w nich byłem i w Himalajach, i w Karakorum, po lasach, po górach, wszędzie w sandałach. Można? Można. Salam alejkum. Pracownik tutaj tego miejsca mówi, tam macha, że mówi, jak zapłacisz, to wejdziesz do środka. Pewnie dba tutaj o konserwację. Cała magia miejsc turystycznych. Czy pierdniesz, czy nie pierdniesz, dinara musisz zostawić. Ładnie, kurde, malowniczo, bajecznie. Zobaczcie, przybytek ponad 400 lat, a w tak dobrym stanie zachowany. Nie ma tutaj żadnych, wiecie, bramek, czy biletów, po prostu wchodzisz sobie, oglądasz, wychodzisz. Ponad 400 lat. Tutaj pan ma jeszcze turkusy połączone, o proszę, więc bierzemy dla Haneczki taki koral czerwony i turkusowy tutaj ten. Merci beaucoup, shukran. Wolnym krokiem wracamy do miasteczka, bo na dobrą sprawę to byliśmy chyba w najważniejszym punkcie tutaj tego miejsca. Oprócz plaży i tego zamku, to tutaj nic się zbytnio nie dzieje. Właśnie może to jest cały szkopuł tego, że tutaj nie jest jakoś tam, nie wiem, cała masa atrakcji, tylko jest na spokojnie jakiś zameczek i po prostu plażowanie. Bo gdyby tutaj było napchane jeszcze więcej atrakcji, to może by to inaczej wyglądało. Ale z tego, co jeszcze się orientuję, jest tutaj sporo kurortów, no i dość dużo pól golfowych. Więc siłą rzeczy te pola golfowe przyciągają majętnych Tunezyjczyków, ale i nie tylko, bo majętnych również turystów. Tak jak wspomniałem wcześniej, głównie Rosjanie upodobali sobie tą część Tunezji północno-zachodnią. A kto to tak leży? Co się w nocy stało? Lokalny restaurant, herbatki można się napić. Weźcie mi teraz, wytłumaczcie, znaczy gorąca herbata w szklance, duża, 2 albo 3 razy większa od tej w Algierii, kosztuje tyle samo co w Algierii. Czujecie to?
Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że pytam gościa, ile kosztuje tu herbata. No i on może mi powiedzieć, 1 dinar to jest złoty 20, a on mi mówi 1000 dinarów. Czajcie? 1000 dinarów. 1000 dinarów to jest ponad 1000 złotych. Ale chodzi mu o to, że on nie wie, po co dodaje 3 zera. To kosztuje 1 dinar. Ale zauważcie na to, że ona jest też słodziutka, aromatyczna. I co tutaj widać? Tutaj widać miętę i nie tylko miętę, też koniczynę. Ale czemu dają koniczynę? Nie mam zielonego pojęcia i to jest nawet, chciałem powiedzieć, czterolistna, ale chyba na szczęście, nie wiem. Może ktoś to wyjaśni z tą koniczyną. Jak sobie zawsze lubię usiąść, żeby troszkę poobserwować tego, co się dzieje na mieście, bo obserwacja, moi drodzy, to podstawowa dziedzina w podróży, to podstawowa umiejętność. A później, jak poobserwujesz, możesz analizować, porównywać i wyciągać wnioski. Wiecie co, ja myślę, że ta koniczyna to po prostu przypadkiem rosła sobie obok mięty i tak przypadkowo trafiła tutaj. Ciekaw jestem, może to ma głębszy jakiś sens. W komentarzach pod odcinkiem na pewno się pojawi osoba, która będzie w stanie to wyjaśnić. A nawet są na kanale osoby, które mieszkają w Tunezji. Pozdrawiam was serdecznie. Pozdrawiam Polonię w Tunezji. Mam nadzieję, że uda mi się do was dotrzeć. Podpytałem gościa, o co chodzi z tym, że piszą ceny w tysiącach. No i ogólnie to jest podzielone, bo masz tak, 1000 milimów to 1 dinar. Więc jak coś kosztuje 5000 milimów, to kosztuje 5 dinarów. Czyli około tam 6 złotych. Przekichane, ty. Sami sobie dodali w ogóle 3 zera. Bez sensu. Milimy. Nie łatwiej jest 1 dinar, 1,5 dinara, 2 dinary. Jaki w tym sens? Komedia. Szybki przegląd jedzenia, bo muzyka w tle. Kuskus, marchewka, kurczak, sałatka, chlebek. Próbujemy kuskus. Do tego ziemniak, marchewka. No i to jest, powiedziałbym, nie tak jak w Algierii. Tutaj jest pikantniejsze to jedzenie. Ono już na wstępie czuć, że jest pikantne, ale wciąż dla mnie osobiście jest ok. Ja nie lubię pikantnego mocnego, ale to jeszcze jest akceptowalne. Kurde, wchodzę do pokoju, a mój pokój... Najgorsze co może być, wchodzisz, a pokój jest posprzątany. A wszystkie rzeczy miałem takie cenne porozwalane. Włącznie z kilkoma tysiącami złotych w plecaku, w sensie w dolarach je mam. Tam komputer, widzę, że komputer jest cały. W sensie nigdy jak jestem w hotelikach, proszę zawsze, żeby nikt mi tego nie sprzątał, żeby nie mieć stresu, że coś mi ktoś może podwinąć. Tego zawsze się obawiam. Kurde, powiem wam, że nie lubię tego. Dziwne uczucie. Dziwne uczucie i nie lubię tego uczucia. Teraz muszę sprawdzić, czy mam jeszcze, czy hajs nie zniknął. Słuchajcie, kończymy na dzisiaj odcinek. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Kończymy odcinek. Taka krótka wycieczka dzisiaj po lokalnej miejscowości, pierwszej miejscowości w Tunezji. I co? I słyszymy się w kolejnym odcinku. A teraz jesteśmy na moim balkonie. Ja jestem tutaj bossem balkonu. Ciekawy balkonik. Fajnie, żeby były krzesełka, żeby można było sobie usiąść. No, więc trzymajcie się, zostawcie łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podajcie odcinek dalej pocztą sandałową w świat. Pozdrawiam was serdecznie, prosto z Tunezji. Czołem!